Na pewno jestem zadowolony i szczęśliwy, że w ogóle stoi, bo oczywiście mógł się zawalić. Ale póki stoi, jest zawsze nadzieja na to, że można coś z nim zrobić. Ja myślę, że w obecnym czasie samo odrestaurowanie tego zabytku w sensie takim, że zewnętrznie on by przypominał tak, jak został zbudowany, a jest to zabytek naprawdę bardzo ważny, przynajmniej w naszym regionie, w mieście Pile chyba najważniejszy. Samo odrestaurowanie, a w środku zostawienie lub umiejscowienie czegoś innego w dzisiejszych czasach trochę nie ma sensu. Po prostu już większość turystów nie interesuje oglądanie samych ścian, nawet najpiękniejszych. Dlatego mamy taką nadzieję, że ten unikatowy, jakby nie było, cały kompleks zostanie nie tylko utrzymany, ale rozbudowany w tym sensie. I mi się wydaje, że to jest plan najciekawszy, gdyby on był odrestaurowany na zewnątrz, a w środku byłyby naprawiane parowozy. To po prostu przeniesienie nie tylko historii murów, ale jakby całego czasu po prostu. Wchodząc tam, wracamy 100 lat do tyłu, tak się naprawiało, takie maszyny, takie urządzenia. I to wtedy jest moim zdaniem rzeczywiście coś zachowanego, co pochodzi z historii, a zarazem można tego dotknąć, jest żywe. Podobną wycieczkę w czasie można dziś odbyć, odwiedzając firmę Interlock, która do 20 lat wykonuje kompleksowe remonty parowozów, specjalizując się w naprawach starych oraz budowie nowych kotłów parowych. Firma ta prowadzi działalność w nowszej parowozowni wachlarzowej, znajdującej się tuż obok zabytkowej parowozowni okrągłej. Naprawiamy dla całej Europy, ponieważ pojazdy przez nas naprawione jeżdżą i w Austrii, i w Niemczech, Francji, w Szwajcarii, w Belgii. Parowozy, również też kotły, które są przez nas naprawiane. Ważnym elementem, który się pojawił w naszej firmie w ostatnim czasie, to jest budowa nowych kotłów, dlatego że oczywiście najbardziej cennym jest naprawienie starego kotła, ale współczesne przepisy czasami już po prostu wykluczają, jest tak zniszczony, że nie można. Myśmy się podjęli w zeszłym roku po raz pierwszy budowy nowego kotła. Udało nam się, już teraz budujemy trzeci kocioł. Praca przy parowozach wymaga znajomości unikatowych, praktycznie niestosowanych współcześnie technologii. W niektórych pracach wykorzystywane są urządzenia liczące nawet 100 lat. Często jednak niezastąpione okazują się wiedza i ludzkie ręce. Jesteśmy jedną, myślę, że ostatnią firmą w Europie, która może naprawić kocioł metodą nitowania. W zasadzie w Europie ta technologia przy naprawie kotłów, gdzie nie można zastosować automatyzacji i maszyn do nitowania, gdzie nitowanie jest ręczne, zanikła całkiem. Jest to umiejętność rzeczywiście niezwykła, bo trzeba mieć do tego, jak to się mówi, serce i rękę. Jest to w trudnych warunkach, bo kocioł jest malutki, nie ma miejsca, nie można zautomatyzować. Druga takie technologie, które są już też zanikające, to jest w zasadzie u nas stosowane, to jest budowa nowej skrzyni. Opanowaliśmy technologię wyginania ręcznego. Jest to bardzo ciężkie, wymaga wysiłku, ale też wymaga wiedzy. Poza tym naprawialiśmy dla Francji również metodą dzisiaj niestosowaną, po wojnie niestosowaną nawet już w ogóle, gdzie ze spórki w kotle są wkręcane. Opanowaliśmy, przywróciliśmy ją w zasadzie, chociaż nasi najstarsi pracownicy jeszcze pamiętali ją. W dzisiejszych czasach widok żywego, czyli pracującego parowozu należy do coraz rzadszych i pewnie dlatego wzbudza coraz większe zainteresowanie. Dowodem tego jest na przykład Parada Parowozów w Wolsztynie, która każdego roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy turystów.
Piła dzięki wspaniałym kolejowym tradycjom, które kultywowane są m.in. przez Interlok, jest również ważnym miejscem dla miłośników kolei z całego świata. W opinii Henryka Palczewskiego w okrągłej XIX-wiecznej parowozowni drzemie ogromny turystyczny potencjał. Rośnie całe pokolenie młodych ludzi, których nigdy nie widziało parowozu, albo w ogóle jak się naprawia parowóz, czy buduje kocioł parowozowy, a wrażenie, zobaczenie to, jaka to jest praca i w ogóle funkcjonującego parowozu jest niesamowite i ta turystyka na pewno będzie się rozwijała, tym bardziej, że mamy dowody chociażby na to, że wielu pojedynczych turystów, to jest zorganizowane grupy, bo w zeszłym roku blisko 150 osób z Ameryki, z USA przyjechało zobaczyć nasz zakład, jak się buduje właśnie kotły, naprawia kotły z tymi starymi technologiami. I tu bez przerwy nas odwiedzają, ale dowiadują się, można powiedzieć, pocztą pantoflową lub też w środowisku. Natomiast gdyby to zaistniało jako normalnie funkcjonująca w tych wszystkich pomieszczeniach, w całym kompleksie, nie tylko na hali, jak w tych budynkach obok, i przy odpowiedniej reklamie musi być ściągnęło także ludzi, którzy nie interesują się samą branżą kolejową, tylko w ogóle jako zabytek techniki. Okrąglak kryje w sobie 140 lat historii kolei. O tym, że warto ją zachować dla następnych pokoleń, przekonuje również Roman Chwaliszewski. W jego ocenie obiekty parowozowni i unikatowe wyposażenie są niezwykle cenne. Dążymy do tego, aby ta parowozownia wraz z całym układem dworca była chroniona prawnie i dlatego też toczy się postępowanie administracyjne zmierzające do wpisania jej do rejestru zabytków. Inicjatywa społeczna, która się z tym wiąże i która widzi możliwość praktycznego, czyli komercyjnego wykorzystania tej parowozowni z jednej strony jako dalej działalności opartej na usługach w zakresie techniki kolejowej, a z drugiej strony jako możliwość ekspozycji czy też demonstracji pewnych tradycyjnych form obsługi takich archaicznych, można by już dzisiaj powiedzieć historycznych trakcji, jak trakcja parowa, no jest wspaniałym pomysłem i myślę, że zasługuje najwyższe słowa uznania i świadczy to o tym, że ludzie, którzy się tej sprawie poświęcają, mają otwarte głowy, można by tak powiedzieć, i w sposób zupełnie praktyczny i fachowy do tego zagadnienia podchodzą. Wśród osób, którym los parowozowni nie jest obojętny, są członkowie założonego przed 3 laty Stowarzyszenia Parowozownia Pilska Okrąglak. Stowarzyszenie zrzesza osoby w różnym wieku. Wśród nich są zarówno seniorzy, byli pracownicy kolei, jak również ludzie młodzi, nie pamiętający czasów, gdy na pilskim dworcu regularnie pojawiały się parowozy. Stowarzyszenie Parowozownia Pilska Okrąglak zostało założone w marcu 2007 roku. Jest to inicjatywa miłośników miasta Piły, miłośników starej kolei, ludzi, którzy chcą uratować jeden z nielicznych pilskich zabytków. Naszą ideą było zainteresowanie mieszkańców miasta, władz kolei, władz samorządowych, mediów tym problemem. Po 3 latach naszego istnienia, po naszych staraniach, po aranżacji kilku spotkań możemy powiedzieć, że problem pilskiej parowozowni jest problemem aktualnym, piekącym, problemem, który należy rozwiązać i o którym się dyskutuje, który jest w świadomości zarówno mieszkańców, mediów, władz miasta, świadomości dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. Wciąż mamy nadzieję, że budynek ten zostanie uratowany. Jest taka duża nadzieja na to, jest również perspektywa, że w hali tego obiektu ponownie będą miały swoje miejsce parowozy. Zadanie nie jest łatwe, jest możliwe do spełnienia, ale nie jest łatwe, stąd apelujemy do wszystkich zainteresowanych historią kolei, historią naszego miasta, gotowych pomóc w ratowaniu tego obiektu. Gorąco zapraszamy do współpracy.
XIX-wieczny budynek parowozowni jest z pewnością obiektem wyjątkowym, nie tylko w skali Piły, ale nawet w skali Europy. Okrąglak to jeden z pierwszych budynków, jakie mogą zobaczyć podróżni z okien pociągów wjeżdżających do miasta. Odremontowany mógłby stać się chlubą Piły. Dziś niestety ten cenny budynek swoim wyglądem raczej straszy. Przyszedł wreszcie czas, by to zmienić, tak aby przyszłe pokolenia miały również okazję poznać, a wręcz dotknąć niezwykłą kolejową historię, która przecież ukształtowała nasze miasto.